Pomyśl przez chwilkę i powiedz mi, jak dużo czasu i energii poświęcasz na zarządzanie tym, jak postrzegają ciebie inni ludzie. To jest takie pytanie, które myślę, że jest bardzo zasadne, bo generalnie rzecz biorąc to jest dosyć istotna kwestia, czyli mamy takie wrażenie, że chcemy, żeby szef nas postrzegał jako bardzo pracowitą, solidną osobę, rodzice jako dobrą, rozsądną córkę, syna. Być może partner albo były partner, żeby zobaczył, jaki wielki błąd popełnił, na przykład zrywając z nami, albo żeby udowodnić w ogóle całemu światu, że twoje życie jest bardzo, bardzo idealne. Na przykład na Instagramie. To jest bardzo energożerne. To jest bardzo energochłonne. To, żeby ciągle być w trybie performance'u tak naprawdę, czyli ciągle tak jakby jesteś na występach. Nie jesteś sobą, nie robisz spocznij i żyjesz sobie swoim własnym życiem, tylko właściwie non-stop jesteś na scenie. Na scenie, którym to swoim występem chcesz zdobyć jak największy aplauz. I podczas gdy czasami fajnie jest być na scenie, to jest bardzo funkcjonalne i pomocne niekiedy jako narzędzie. Wtedy, kiedy na przykład masz jakąś prezentację w pracy, super, bardzo dobrze, użyjmy tego trybu działania. To jest bardzo dobre narzędzie. Natomiast styl życia już jest dosyć kiepski, bo my nie damy rady, tak jak każdy aktor nie da rady żyć na deskach teatru, on tam przychodzi pracować. On tam przychodzi na kilka godzin dziennie albo i nie codziennie. Natomiast żyć w ten sposób 24 na dobę to jest coś, co jest niesłychanie wyczerpujące, ale i też lękotwórcze, bo musimy sobie powiedzieć, że to nie jest zdrowa ambicja. Zdrowa ambicja wynika z zainteresowań, pasji, z motywacji wewnętrznej, że coś robimy. Natomiast oczekiwanie aplauzu i bycie na ciągłych występach, no to mamy gdzieś tutaj lęk o to, żeby na pewno się spodobać. No i kończymy na tym, że ciągle chcemy udowodnić swoją wartość komuś innemu. Żeby on to zobaczył, żeby on to uznał, albo żeby powiedział, że no tak, okej, to tutaj przybijam pieczątkę, daję ci pozwolenie. Na co? Na, nie wiem, na istnienie? Na to, że masz prawo tutaj być? To wszystko to jest bardzo kosztowny tryb życia i dlatego warto się nad nim zastanowić. I dzisiaj chcę ci powiedzieć o dwóch rzeczach najważniejszych, czyli dlaczego tak się dzieje, że my gdzieś chcemy udowadniać swoją wartość i ciągle jesteśmy na występach i ciągle jesteśmy głodni tego aplauzu oraz jak to zmienić. Jak zrobić, jak zejść z tej sceny i po prostu żyć swoim życiem. Jak z baczność przejść na spocznij. Zaczniemy od dlaczego w ogóle takie coś przychodzi nam do głowy. Punkt numer 1. Echo przeszłości. Nie trzeba być wystawionym na jakieś bardzo trudne dzieciństwo, żeby się bardzo szybko nauczyć, że akceptację, miłość i ciepło dostajemy za coś. Że to jest coś za coś, a nie bezwarunkowo. Czyli pochwałę dostaniemy za dobrą ocenę. Albo gdzieś pogłaskanie po główce dostaniemy za to, że dobrze posprzątamy pokój. Albo że dobrze wyglądamy i nie mamy żadnej plamy na bluzce. Albo że jesteśmy grzeczni. Bardzo krótko mówiąc. To tyle już wystarczy, czyli czasami po prostu wystarczy pójść do szkoły i nauczymy się, że jest coś za coś, że jest wymiana, a akceptację i ciepło, na to się zarabia, na to się pracuje. I to już wystarczy, żeby wyciągnąć długofalowy wniosek, że aha, no to ja muszę zarabiać, to ja muszę ciągle w ten sposób i w tym trybie funkcjonować. I to jest jedna rzecz. Kolejną jest lęk przed odrzuceniem. Co ma nas bardziej napędzać niż potężny, gdzieś pierwotnie w nas funkcjonujący, w naszym DNA
lęk przed odrzuceniem, przed oddaleniem, wydaleniem przez stado. Czyli lęk przed samotnością, lęk przed tym, że będę sama i sobie nie poradzę. Gdzieś to już zakrawało jakieś egzystencjalne wręcz, może nieuświadomione, ale jednak obawy, że sobie nie poradzę, więc nie przetrwam. A zatem co robimy? No, wchodzimy na te deski teatru i stajemy się tym kimś, kto zbierze jak największy aplauz, kto zbierze jak największą akceptację, czyli jak najmniejsze prawdopodobieństwo odrzucenia. Oraz współczesny, krzykliwy świat. No i oczywiście musimy w to wszystko jeszcze wliczyć współczesną kulturę bycia, myślenia, jakieś tryby funkcjonowania, które mówią bądź więcej, miej więcej, staraj się bardziej i wyciskaj siebie mocniej niż tą cytrynę. Czyli dzisiejsze czasy, które mogą nam mocno dokuczyć pod tym względem, gdzie napędzani jesteśmy, wręcz ciągle wypędzani na tą scenę, a jak już jesteśmy na tej scenie, no to jeszcze mamy ciągle tą śrubę dokręcaną, bo ciągle się da przecież bardziej, lepiej, gdzieś w jakiś sposób bardziej kolorowo wyglądać, postępować. Coś, co jest zwyczajne, no, może się stać równie dobrze obelgą, a nie neutralną informacją. Tak? Czyli to, że ktoś wygląda zwyczajnie, to przecież w dzisiejszych czasach nie jest zbyt duży komplement. Nie będziemy tak tego rozpatrywać. No i to też na nas działa i to też nas gdzieś ciągle popycha do tego, żeby starać się, żeby udowadniać, że z nami wszystko jest okej, że tak naprawdę jestem godna, jest ze mną wszystko dobrze, bo się ciągle przecież staram. No i tyle wystarczy. Te 3 punkty, ale oczywiście może być ich o wiele więcej. One są dosyć uogólnione, ale każdy też ma swoją indywidualną historię, więc do tego trzeba jeszcze te czynniki doliczyć. Ale to już tyle wystarczy, żeby nas nakręcić. Jak tego króliczka, tak? Z bateriami, żebyśmy ciągle chcieli tego aplauzu, żebyśmy się ciągle o to starali też i wychodzili gdzieś nawet z siebie, żeby to uzyskać, tą aprobatę, tą akceptację, to poczucie, że z nami wszystko jest okej, a jednocześnie to nas bardzo mocno umacnia i wzmacnia w nas poczucie, że my musimy ciągle być na występach. I dlatego to jest coś, przy czym trzeba się zatrzymać i to przemyśleć. Z jednej przyczyny. Dlatego, że ty nie jesteś projektem do zoptymalizowania. Ty jesteś po prostu człowiekiem, który doświadcza swojego życia, a nie jest czymś, co trzeba lepić jak plastelinkę w coraz bardziej optymalny sposób. Na takim kanale jak ten, daj sobie spokój, to jestem tutaj właśnie po to i być może po to tutaj zaglądasz. Jeżeli tak jest, to napisz mi w komentarzu, tak, jestem, żeby sobie dać z tym spokój, bo być może to stałe napięcie udowadniania swojej wartości wychodzi ci już bokiem. Pierwsza rzecz, absolutnie zmęczenie. Ale oczywiście może być tych efektów ubocznych udowadniania swojej wartości o wiele, wiele więcej, bo jest to kosztowne, ale jeżeli czujesz jakieś napięcie i zmęczenie tym napięciem, to być może właśnie dlatego daj sobie spokój. To jest hasło, które ci gdzieś od razu wybrzmiało. No właśnie o to chodzi. A więc przechodzimy do kolejnej części tego filmu, czyli jak to zrobić. I tutaj też mam do przekazania 3 punkty. Punkt numer 1. Zauważ tę grę i nazwij ją po imieniu. Pierwszym krokiem do wyjścia z gry jest uświadomić sobie, że w nią gram. Czyli pierwszym krokiem do tego, żeby w ogóle cokolwiek zadziałać, jest uświadomienie sobie, ja faktycznie to robię. Ja jestem na występach. Ja staram się komuś coś udowodnić, a nie sobie siedzieć i pić kawkę. Spokojnie, z nogą założoną nogą. Jak sobie to uświadomić? Zaraz ci podpowiem pytanie, natomiast oczywiście chodzi o też autorefleksję, która ma się powtarzać. Raz sobie zdać z tego sprawę to jest za mało, dlatego że ten tryb najczęściej jest tak, że stał się automatyzmem, a zatem
bardzo często w niego wchodzimy, więc trzeba też powtórek, żeby się troszeczkę z niego wybijać. A pytanie, z którym chcecie zostawić właśnie na takie troszeczkę otrzeźwienie, na otwarcie oczu, brzmi: czy robię to, cokolwiek w tym momencie robisz, nie wiem, rozmawiasz w jakiś sposób, ubierasz się, nie wiem, poprawiasz się tutaj, czy starasz się o cokolwiek, czy robię to, bo jest to zgodne ze mną i moimi wartościami, czy robię to, żeby komuś coś udowodnić? I takie pytanie czasami nawet wystarczy, żeby już wciskamy hamulce. Oczywiście sama świadomość nie jest rozwiązaniem. Sama świadomość jest pierwszym krokiem do zmiany, więc musimy przejść do drugiego. Punkt numer 2. Świadomie wybierz porażkę w małej skali. Do czego służy to całe udowadnianie swojej wartości i to właśnie te występy niekończące się i życie na scenie? No do tego oczywiście, żeby było idealnie. Nie? Żeby idealnie wypaść przed innymi, żeby na pewno uzyskać te głaski, te pochwały, ten aplauz. I dlatego to jest tak bardzo męczące. Dlatego potrzebujemy praktyki, nie teorii, ale praktyki, która nas będzie troszeczkę z tego wybijała, wykolejała wręcz, z tego trybu funkcjonowania. A to oznacza, proponuję Ci przejść w tryb świadomego wchodzenia w porażkę. Świadomego wchodzenia na przykład na tą scenę, ale nie po to, żeby być idealnym. Świadomego wchodzenia w tryb spocznij wtedy, kiedy zazwyczaj włącza się baczność. Czyli chcemy skonfrontowania się z tym, co tak mocno napędza to udowadnianie swojej wartości. Potrzebujemy skonfrontować się z tym, że jeżeli nie udowodnisz swojej wartości, to przeżyjesz, będzie okej. Że jeżeli nie uzyskasz aplauzu, a być może w ogóle uzyskasz informację zwrotną negatywną, to jest do przeżycia. To da się przetrwać. To nie jest egzystencjalne być albo nie być. Tylko że potrzebujemy oczywiście kontrolowanych warunków. Dlatego mówię o małej skali. Co to znaczy? No, na przykład takie przykłady w rozmowie. Przyznaj się, że czegoś nie wiesz. Jeżeli gdzieś masz taką tendencję, że to jest jakieś wstydliwe albo wręcz bardzo niemile widziane, żebyś ty miał lub miała powiedzieć komuś: ty, ale nie wiem, kto to jest, ten autor, ten pisarz, ten polityk, ten muzyk. Nie słyszałam nigdy. Nawet jeżeli masz się narazić, co? To jak to? A niby jesteś oczytany? Wystaw się na to. Faktycznie przyznaj, że czegoś nie wiesz. Albo, jeżeli chodzi o media społecznościowe, wstaw jakiś obrazek, który nie jest doskonały. Wstaw jakiś komentarz, w którym specjalnie popełnię jakiegoś byka. Wstaw jakiś błąd. Wstaw specjalnie coś, co odbiega od twojej normy. I przygotuj się na to, że będą inne komentarze niż tylko i wyłącznie głaski. I to będzie okej. I to będzie twoja praktyka uczenia swojego układu nerwowego, że nawet kiedy spotyka cię coś, co wydawało się potworem, to po pierwsze jest do przetrwania, do przejścia, po drugie nie ma żadnego potwora. Że tak naprawdę ten tygrys, którego się tak bardzo bałeś, to jest papierowy tygrys. Albo hobby. Zacznij sobie hobby, zacznij coś, w czym jesteś kiepski. Specjalnie i od samego początku zacznij coś, w czym nie masz żadnego doświadczenia, po to, żeby troszkę pobyć nowicjuszem, po to, żeby się trochę poprzewracać na tych nartach, po to, żeby potworzyć jakieś bazgroły na tych sztalugach, specjalnie po to, żeby przegrać te szachy ciągle z jakimś nauczycielem czy osobą, która umie w to grać. Po to, żeby wychodzić z tej sceny albo wchodzić na nią, ale sobie pozwalać na potknięcie. Wchodzić na nią, ale myśleć sobie: dobra, najwyżej mnie wygwiżdżą. Co z tego? To jest jedno przedstawienie. Tyle. Ta praktyka musi zaistnieć i zdaję sobie sprawę, że już być może ona coś, to co tutaj sugeruje, być może włącza wielki opór w tobie i triggeruje lęk. Być może jest to coś głębszego, jeżeli chcesz o tym porozmawiać w indywidualnych warunkach, twoich indywidualnych okolicznościach. Zapraszam na spotkania 1 na 1, bo
no bo być może coś kryje się głębszego i obejrzenie filmu to za mało. Przy okazji, skoro zapraszam, to jeszcze zapraszam Ciebie do newslettera, w którym raz w tygodniu dajemy sobie spokój. Właśnie to robimy. I z tego, co przychodzą do mnie informacje zwrotne mailami, ponieważ można oczywiście na niego odpisać i taki mail trafia bezpośrednio do mnie i wejść ze mną w kontakt, to wynika, że ten newsletter taką właśnie dobrą robotę robi. Takie dostaję informacje zwrotne. Zapraszam. A my mamy przed sobą jeszcze jeden punkt. Punkt numer 3. Skup się na wykładzie, a nie aplauzie. No i jeszcze jedna sprawa. Skoro jesteśmy na tej scenie i ciągle oczekujemy tego aplauzu i to w nas powoduje chęć udowadniania naszej wartości, lęki i tak naprawdę zwątpienie w siebie, plus nie licząc wielkie napięcie i tylko i wyłącznie stres, odwróćmy to. Po prostu odwróćmy to. I tutaj troszeczkę Ci powiem na temat tego, jak ja podchodzę, bo tutaj jest to pewnego typu scena. Ja nie żyję z kamerą na co dzień. Ja ją włączam od czasu do czasu, żeby nagrać te filmy i jasne, mogłyby mi towarzyszyć myśli, ale czy ja na pewno dobrze wyglądam, czy ja na pewno zdobędę jakieś komentarze, jakieś cudowne lajki i same pochwały. Jeżeli bym się tak nastawiła, no to powiem Ci, że zabrakłoby mi słów teraz w gębie. Nie wiedziałabym, co dalej powiedzieć, ponieważ sparaliżowałby mnie strach i stres i to byłoby takie napięcie, że naprawdę bardzo trudno mi byłoby się w ogóle skupić nad tym, co ja chcę powiedzieć. Dlatego odwróćmy to i wtedy sobie to odwracam, myśląc o Tobie, a nie o sobie. Czyli zastanawiam się, co ja takiego mówię, co mogłoby Ci się przydać? Kim Ty tam po drugiej stronie tego okienka jesteś? Jak Ty możesz myśleć? W jakim etapie życia możesz się znajdować, i jakie mieć potrzeby, że coś, co ja teraz powiem, mogłoby Ci pomóc? Czyli nie myślę, co ja od Ciebie dostanę, tylko myślę, co ja mogę Ci dać. I wtedy, stawiając się trochę w Twoim położeniu, jest mi łatwiej się skoncentrować, jest mi w ogóle łatwiej przyjść z czymś, co faktycznie może Ci się przydać, dlatego że to napięcie wtedy spada. To napięcie spada, ten stres spada, nie myślę w ogóle o tym, jak ja będę oceniana, czy tutaj te włosy, czy wszystko jest wyprasowane i tak dalej. Tylko myślę, czego ta osoba może oczekiwać, potrzebować, jakie dostaje komentarze, jakie dostaje maile, jak sobie wyobrażam tą osobę, która siedzi i teraz mnie słucha. Jeżeli dalej mnie słuchasz przy końcu tego filmu, daj mi tam znać. Podnieś jakąś rękę, jeszcze jestem. I innymi słowy, co ja mogę zrobić, co ja mogę wnieść, co ja mogę powiedzieć, żeby ta osoba, do której mówię, z tego skorzystała, znalazła się jakoś, coś zarezonowało. I to naprawdę zdejmuje te oczekiwania aplauzu, a zatem i starania się o to, żeby coś udowodnić. I Ty też możesz pomyśleć na swoich scenach, to nie musi być YouTube, na ten temat, na temat drugiej strony. Po prostu na temat drugiej strony, a nie na temat siebie. Czyli co ja mogę wnieść, co ja przynoszę do tego stołu. Jeżeli spotykamy się przy stole, to co ja wnoszę do tego stołu, żeby było fajnie, przyjemnie, być może smacznie, pomocnie, praktycznie. Odwracaj sobie tę sytuację, a wierz mi, to napięcie i chęć udowadniania spadnie. Zakończymy małą pracę domową, tak na marginesie. Prawie lwia część newslettera właśnie w ten sposób się kończy, że zadaję Wam pracę domową do wykonania, więc teraz też tak zrobię. Chcę zostawić Ciebie z 2 pytaniami. Pierwsze brzmi, w jakiej sytuacji najczęściej czujesz presję, żeby udowadniać swoją wartość? Czyli to będzie nawiązanie do zyskania samoświadomości. Kiedy to się dzieje? Co takiego prowokuje w Tobie ten odruch bycia na występach? I drugie pytanie, co by się takiego stało, gdybyś to na chwilę odpuściła lub odpuścił? Co to by zmieniło? Oczywiście możesz dodać, w jaki sposób możesz spróbować na próbę wejść w takie odpuszczenie, mikroodpuszczenie,
Na zasadzie, dobra, to przez następną minutę coś zrobię inaczej i ciekawe, co z tego wyniknie, jak się będę z tym czuć. Proszę Ciebie o odpowiedzi w komentarzach. Każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie, łapka w górę, cokolwiek innego, to jest wsparcie tego kanału, za co z góry bardzo, bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkim osobom, które wspierają mnie poprzez inne platformy. Wielkie dzięki za to, że tu jesteście. Jeżeli ten film, każdy inny, gdzieś tutaj ten kanał wnosi coś pozytywnego i masz ochotę dołączyć się do tego wsparcia, zapraszam. I cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.